Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Czasu Antenowego. Dzisiaj porozmawiamy o marce Balticus i kolekcji Deepwater. I mam dwóch gości z Balticus SA, Bartka Knop i Przemka Rachubkę. Miło mi, panowie. Dzięki, że przyjechaliście. Przemek, ty od niedawna w Balticus SA, jak się czujesz? Jak na razie wszystko jest w porządku, produkt jest mi troszkę znany już, a na rynku nie jestem od wczoraj, w związku z czym cieszę się, że w chwili obecnej mogę obsługiwać taką markę. Super, super. Bartek, a ty z kolei w Trochę Balticus dłużej. z tobą od początku. Opowiedz, jak to było na początku. W ogóle skąd ten pomysł, natchnienie, jakie cele miałeś na początku, co chciałeś osiągnąć? Jest to może trochę chaotycznie, ale cele początkowo były, moja żona do tej pory pewnie będzie mi to wypominała, były bardzo minimalne. Mojej żonie generalnie mówiłem, że kochanie, 5-10 sztuk miesięcznie, jeśli zegarków uda się sprzedać, to będzie w ogóle cudownie, a w ogóle jak dobijemy do 200 rocznie, życie sobie z tego człowiek ułoży. Potoczyło się, jak dobrze wiesz, zupełnie inaczej, ale to jakby wraz z rozwojem. A zaczęło się w sumie od pasji, bo wiesz, wróciłem z zagranicy, wróciłem z Islandii, wtedy aktualnie prowadziłem spółkę na Islandii i chciałem znaleźć sposób na siebie, sposób na życie. Byłem też w takim wieku i z takimi możliwościami, umówmy się. Przywiozłem ze sobą, w cudzysłowie mówiąc, możliwości, finansowanie, które umożliwiły mi start nowego biznesu. Podjąłem decyzję pod tytułem: jak nie zrobię tego teraz, to nie zrobię tego nigdy. Okay. I nawet jeśli polegnę, nawet jeśli się nie uda, to wychodziłem z założenia: spróbowałem. W myśl tam przysłowia, że lepiej żałować, że się spróbowało, a nie wyszło, niż żałować, że się nie spróbowało. I to mi w sumie przyświecało. Oczywiście jakby rozważałem pomiędzy samochodami a zegarkami, bo to były dwie moje pasje, zresztą samochody też nadal. I postawiłem na zegarki. Postawiłem na zegarki już niemal 8 lat temu, tak? 8 lat minęło. Postawiłem na zegarki, aby rozwijać zupełnie niezależną, bez historii, tak? No bo Balticus powstał bez historii. Ja nie mam w rodzinie żadnego zegarmistrza, nikt nigdy nie zajmował się zegarami. W związku z tym postanowiłem budować polską markę od początku, mówić wprost: polska marka Balticus. Nazwa związana z miejscem, w którym się urodziłem, bo urodziłem się nad morzem, stąd ten Balticus, ale nazwa na tyle międzynarodowa, że tak naprawdę chyba na całym świecie łatwość jest i wymowy, i umiejscowienia, w którym rejonie świata ta marka regionalizacji mogła być. takiej. Tak. Ale też nie chciałem w żaden sposób łączyć ją stricte jakby z polską nazwą, taką polsko wymawianą nawet nazwą, żeby nie utrudnić właśnie na rynkach zewnętrznych wymowę. Czyli mimo takiego założenia 5-10 sztuk miesięcznie, już myślałeś też o zagranicy, o innych rynkach? Wiesz co, no, doświadczenie, które zdobywałem na rynkach globalnych, jeśli chodzi o produkcję, sprzedaż żywności, mimo wszystko przenoszę cały czas na rozwijanie swoich biznesów, bo mówmy się, zegarki to nie jest jedyny dzisiaj aktualnie biznes mój, ale markę Balticus buduję od początku i ten sznyt, to podejście takie globalne, tak, mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy cały czas miałem. No dobra, ale to powiedziałeś, 200 sztuk rocznie byłby luksus. To możecie zdradzić, czy możesz zdradzić, ile sztuk produkujecie? Pewnie, że możemy zdradzić. Wiesz co, na dzień dzisiejszy jest to rzędu 2500 rocznie. Gdzieś plan zakładał wcześniejsze plany przedcovidowe, przedwojenne, tak to nazwijmy, że w krótkim czasie osiągniemy jakieś 3500, takie były plany. Trochę trzeba było je zrewidować. Sam doskonale wiesz, że na rynku poziom cen też się przesunął w górę. Więc wolumeny być może spadły trochę, bądź trzeba było właśnie zrewidować te plany, ale z kolei kwotowo poprzeczka przesunęła się w górę i to są jakby najbliższe plany, tak, rozwijać dalej sprzedaż na pewno. Okej. No 2500 to jest taki moment, gdzie marka jeszcze jest niszowa, czy już nie? Jeszcze jest niszowa, jeszcze jest niszowa. My nadal nie mamy
wiesz, wolumenowo nie mamy nijak się porównać do globalnych marek. Tak, globalne marki, które sprzedają choćby po 100-150 tysięcy sztuk, no to jest znacznie więcej niż 2,5 tysiąca. Ale no, za 20-30 lat no, dużo białych kruków. Tak, absolutnie zgadzam się. Wiesz, i to jest moje ulubione jakby powiedzenie, jeśli chodzi o zegarki. Zegarki wymagają czasu i pieniędzy. No, prawda, tak. Inwestycji i cierpliwości przede Tak. wszystkim, zdecydowanie tak. Teraz może takie trudniejsze pytanie, bo ostatnio na kilku grupach jest jakiś spór pomiędzy fanami i hejterami Balticusa, no bo to już ciężko nazwać antyfanami, to myślę, że to jest hejt. O co poszło? Ja nie do końca rozumiem, ponieważ my od samego początku założenia firmy, od samego początku budowania marki komunikowaliśmy, i komunikujemy do tej pory, że podzespoły części produkujemy w Chinach, w Hongkongu, importujemy i w znakomitej większości składamy w Polsce. Naszym takim stroną techniczną, serwisową, składającą to jest Salon Ogrodowicz i Syn, zasadniczo Piotrek, przy pomocy również swojego taty, ale również i Karolina Ogrodowicz, która bardzo restrykcyjnie sprawdza gotowe produkty. Oczywiście zdarzają nam się jakieś rzeczy, które przejdą mimo starania się uściślania tych punktów kontrolnych. Wiesz co, zasadniczo Made in Poland, tak? No bo jakby wróćmy do tego meritum pytania. Made in Poland. Robimy dokładnie to, co robią marki globalne. Tak, produkujemy, dzisiaj rynek globalny produkuje na całym świecie, czy to samochody, czy to sprzęt elektroniczny, produkuje się na całym świecie, składa się ewentualnie na rynku docelowym, ewentualnie, tak? I my dokładnie to robimy. Projektujemy w Polsce, serwisujemy, składamy. Nie wszystkie modele, ale te, na których pojawia się Made in Poland, są składane przez Piotrka. Warto dodać też, że to nie jest żadna tajemnica i od dawna to było mówione. To nie jest informacja sprzed tygodnia, tylko od samego początku, kiedy Bartek stwierdził, że będzie się zajmował sprzedażą, produkcją zegarków, to wtedy też taka informacja szła do wszystkich i nasi wszyscy docelowi dystrybutorzy na polskim rynku wszyscy to wiedzą. No tak, no bo to jest różnica, tak? Marka polska, no jest polska, wymyślona przez Polaka, w Polsce, założona w Zgadza Polsce, no produkcja odbywa się na świecie, no świat jest mały. Czyli produkt, który ma oznaczenie Made in Poland jest stworzony w Polsce, a ten, który nie, no jest składany w innych miejscach. Okej, dobra. No dla mnie to jest, myślę, wystarczające wyjaśnienie. Ale warto też podkreślić Aha. to, że przychodzi szereg testów jakości, nawet który nie jest składany w Polsce. Aha, czyli on przychodzi do Polski i to nie jest tak, że przychodzi z fabryki zagranicznej i od razu go wpuszczacie do sprzedaży? Nie, absolutnie nie. Wiesz co, z wieloma rzeczami my nawet codziennie się borykamy, mimo tego, że dokładamy starań i wszelkich czynności, jeśli chodzi o projektowanie i produkcję, to wiesz, to jest na tyle mała skala, że wiele rzeczy niekiedy trzeba już nawet na gotowym produkcie też popoprawiać, coś dodatkowo sprawdzić. Piotrek Ogrodowicz ma z tym masę pracy, ale lubi to. Zresztą nie jest od wczoraj w No biznesie. tak, właśnie pozdrawiamy Cię, Piotrek, serdecznie przy okazji. Przejdźmy do Deepwaterów. Wręczę Wam każdemu do ręki Wasze zegarki. Porozmawiajmy o nich. To nie jest pierwszy Deepwater Balticusa. Była już wcześniej edycja. W jakich latach? Wiesz co, Deepwater pojawił się pierwszy dobre 2 lata temu, 2,5 myślę roku temu. Był w innych zupełnie kombinacjach kolorystycznych. No, są delikatne różnice, są naprawdę delikatne Właśnie, jakie różnice. to są te różnice? Co się zmieniło? Co było dobre w pierwszej edycji, co chętnie powieliliście Wiesz teraz? co, jakby główną cechą to jest sam rozmiar. Ja wiem, że na początku klienci, szczególnie po suchych faktach, tak, po suchych cyferkach mówili, bo on jest może za szeroki, za wysoki, za duży, przysadzisty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w przeciągu tych 2 lat się okazało, że on nie jest za długi, on nie jest wcale za wysoki, mimo swoich 42 mm nie jest za szeroki
i się komfortowo go nosi. Bransoleta ma 22 mm, ale przez swoją budowę, 20, szerokości 20. szerokości, tak, przez swoją budowę, przez to, że jest tak świetnie lejąca, no ona jest mega komfortowa. Tą bransoletę się świetnie nosi. Używają tego zegarka też osoby, które mają mały nadgarstek. Tak jak ja na przykład właśnie już Tak. przymierzam wersję na pasku Balticusa. Coś, co mi zawsze przeszkadza, to jest oprócz jakby małego nadgarstka, to też waga. Ja nie lubię, jak mi coś ciąży, a przyznam, że no koperta wygląda na masywną, ale No i leży dobrze. masz do Jestem wyboru, tak? zadowolony, Masz tak. pasek Aha. bądź bransoletę, jeśli lubisz, bo są klienci, którzy chcą czuć zegarek, prawda? Chcą czuć, chcą wiedzieć, że coś mają na tym nadgarstku, wtedy noszą pewnie na nadgarstku, na bransolecie. Z kolei ci, którzy są fanami trochę lżejszych bądź pasków, bo i takich mamy, no to zakładają na... No dobra, ale to jest no, deep water, tak? Głębokie zanurzenie z paskiem. Dlaczego nie? Jest to pasek, oczywiście jest podskórowany, że tak powiem, żeby był miękki, materiał z góry. Dlaczego nie? Okej, ale jak to jest jakiś specjalny materiał wodoodporny? To jest canvas, tak? Tak, to jest pasek typu canvas. Jeżeli chodzi o materiał, to zewnętrzna część jak najbardziej. Natomiast licówka jest skórzana, w związku z czym no, tutaj niezalecane jest, jeżeli chodzi o długie moczenie tak, w wodzie. Natomiast zawsze możemy zanurkować używając bransolety, ponieważ w zestawie klient otrzymuje zarówno pasek, jak i bransoletę. A, czyli to nie jest, że To kupuje jest się set. osobno, Nie. to jest set. Okej. Klient dostaje set, mało tego, większość naszych zegarków w chwili obecnej, 95%, posiada pasek czy bransoletę z szybką wymianą, z możliwą szybką wymianą. Okej. To jest, No to istotna bardzo zmiana, wygodne. to jest istotna zmiana też jakby do pierwszej wersji. Tu bransoleta również jest na tą szybką zmianę i również można samodzielnie sobie... Czyli nie trzeba latać do zegarmistrza, można samemu w Absolutnie nie. 30 sekund zmienić sobie pasek Absolutnie na bransoletę i odwrotnie. Przyjemne. No i zobacz, masz mały faktycznie nadgarstek, Aha. Parę ogniw do a nawet na zdjęcia. bransolecie A ten jeżeli zegarek chodzi się nawet- dobrze układa. Jeżeli chodzi o zdjęcia ogniw, to również nie trzeba iść do zegarmistrza, ponieważ nasze ogniwa są zdejmowane za pomocą wykręcania pinów. To nie Aha. są wybijane, tam po prostu jest płaski wkręt. Okej, czyli po prostu trzeba mieć odpowiednie narzędzia, Dokładnie. ale no I samemu dobra. można to dopasować. To też... W małych wkrętach. Dla bez osób, problemu. które się czują mniej pewnie, jednak zalecam fachowca, Absolutnie odwiedziny u zegarmistrza, ale no, przyjemne feature. Pytałeś o zmiany, wiesz? Pytałeś o zmiany. Dołożyliśmy taki mały element na godzinie 12 na wewnętrznym ringu. Okej. Od środka jak spojrzysz, tam jest takie małe B. Na niektórych naszych zegarkach, A, z tej strony, aha. na niektórych naszych zegarkach taki mały, subtelny element, który generalnie klienci nawet dłuższy czas nie zauważają. Indeks na godzinie 12, ten twinset, troszeczkę został powiększony, żeby był bardziej wyrazisty. Ujednoliciliśmy czcionki. Tu z pomocą przyszedł Mateusz Przystał, projektant, ujednolicił nam czcionki. Jeśli chodzi o stronę techniczną, został zmieniony klik. Klik jest bardzo miękki, bardzo delikatny, ale przy tym bardzo dokładny. To jest klik inny niż w modelu Żabnica, który jest taki twardszy. Zresztą Żabnica jest takim twardszym modelem, większym, przysadzistym troszkę, a ten zdaję sobie sprawę z tego, że myślę, że z 95% klientów, albo i 9%, pewnie używa go jako desk diverów. A co ciekawe, ten zegarek nurkował z Marcinem Chochorem, z Chochorowskim, na chyba 130 metrów. Deepwater faktycznie został przetestowany w wodzie. To nie były tylko statyczne testy. Marcin jest nurkiem głębinowym i z Żabnicą, z Deepwaterem nurkował. Okej, czyli to też nie jest tylko marketing, to jest faktycznie zegarek dla nurka. Tak, zresztą wiem, że nawet w pierwsze wersje Gracila kilku klientów nurkowało. Dostawałem, zresztą na naszych mediach się pojawiały kilka lat temu zdjęcia bodajże z Rapa Nui, gdzie foka na 100 metrów nurkowała. I przyznam się szczerze, że to są dla mnie takie bardzo fajne rzeczy, bo no ja nie jestem nurkiem, nie nurkuję, a dostaję zwrot od klientów, że słuchaj, przetestowałem Twój zegarek fizycznie, tak?
Jeszcze jedną fajną rzeczą, bo zauważyłem, jak Przemek kręci, rzecz, o której bardzo wielu zapomina, nawet myślę sprzedawcy. Bezele w Deepwaterach są wkręcane. One nie są nabijane jak w większości produktów globalnych, masowych jak masowych. Tu są wkręcane. Dokłada nam to czynności, ale ułatwia to ewentualną obsługę serwisową. Okej. I z takich zmian, o które pytałeś, to tutaj we wszystkich modelach w nowej odsłonie Deepwaterów wszędzie mamy bezele ceramiczne już. Okej. Ponieważ nie ma- we wcześniejszych odsłonach kolorystycznych były tak pomieszane, jedne były ceramiczne, drugie nie, natomiast tutaj już wszędzie mamy ceramikę. Czyli w cenie około 4000 zł dostajemy zegarek dla nurków, faktycznie przetestowany na głębokie zanurzenia, bransoletę, pasek w W zestawie. sumie to powinienem powiedzieć tylko 4000. No tylko 1000 euro. Nawet nie. Pamiętajmy, że są to zegarki, które są produkowane z rzędu 50-75 sztuk. Tak, te wolumeny są na tyle małe, że każda operacja, którą wykonujemy, wpływa bezpośrednio na jednostkę ceny. No właśnie, bo to też jest ciekawy aspekt. Mimo że Balticus nie każdy jest limitowany, no to wiadomo, że nie ma go dużo, tak? No bo per model, konkretna wersja kolorystyczna, no to wychodzi tak jak mówisz, do 100 sztuk więcej. Tak naprawdę 100 sztuk to już taki maksimum. I jaki jest odbiór wersji specjalnej, wyjątkowej? Jak on się nazywa, Bartek? Ultra Black. Ultra Black, okej. Co w ramach Ultra Black? Mamy... Ja sobie tego wyciągnę. Aha, Jest co, mamy bardzo ciekawy model, który pozornie wydaje się mało czytelny. Powiem Ci historię w ogóle o tym zegarku, ponieważ ten zegarek generalnie był gotowy około grudnia. okej. Niemniej jednak Mateusz przystał, dostał pierwsze 2 sztuki, no i chodził z nim, chodził. Mówi: Bartek, tu coś nie gra. Przyglądam się tym wskazówkom i one nie pasują. Kolor został nieszczęśliwie tak dobrany wskazówek, że w zasadzie zlewał się z tłem. Okej. Obserwowaliśmy, patrzyliśmy, dlatego nawet wypuszczając prototypy, odczekamy zawsze jakiś czas, jakiś okres, żeby zobaczyć, minie miesiąc, minie 2 miesiące, żeby zobaczyć, jakie są odczucia, co moglibyśmy poprawić. Nie unikamy błędów, błędy zawsze się popełnia, ale w tym przypadku Mateusz zdecydował, poprosił, nacisnął, że musimy wyprodukować nowe wskazówki. Wywaliliśmy wskazówki, które były już wyprodukowane. To oczywiście przesunęło w czasie dostawę. Wszystko w zasadzie wywróciło do góry nogami. No ale dzięki temu mamy czarny zegarek, który jest czytelny. On nie będzie tak czytelny oczywiście jak wersja tradycyjna, ale jest czytelny, jest ciekawy. Ma ceramiczny bezel, jest pokryty czarną powłoką DLC. Ma super szkło, które jest pokryte powłoką antyrefleksyjną. Ciekawą rzeczą jest to, że jak z Piotrkiem swojego czasu rozbieraliśmy ten zegarek tak kompletnie, łącznie z wyjęciem szkła, bo serwisowaliśmy klientowi szkło, to tu jest szkło niemalże półcentymetrowe. Ono jest lekko wypukłe, kopułkowate, ale jest naprawdę dobrej, wysokiej jakości. Jeszcze jest coś więcej, co Przemek właśnie szuka. Tak. Co to jest? W naszym zestawie, ponieważ zegarek powstał w kolaboracji z firmą Ammonite, w zestawie poza bransoletą, paskiem mamy też specjalną latarkę, której producent zajmuje się produkcją latarek głównie do nurkowania. Okej. Jest to latarka, która ma niecałe 12 cm wysokości, natomiast świeci aż mocą 1200 lumenów, Okej. co jest bardzo widoczne. Oślepiająco dość. Tak, Uwaga na oczy. Tak, przy czym jest to pełen set, tak? Pełen set z akumulatorami, zmiennymi gumkami, żeby... tak, żeby było lepiej Widoczne, widoczne pod wodą. Oczywiście jest karabinczyk do przypięcia, poza akumulatorami ładowarka. Okej. Czyli to dostaje klient do każdego... Tak, do każdej sztuki, do każdej jednej z 75 sztuk. Do każdego Ultra Black. Bardzo Wam dziękuję za obszerne informacje na temat Balticusa Deepwater.
Wszystkich z Państwa, którzy chcielibyście zobaczyć na żywo te zegarki, zapraszam w Warszawie do salonów stacjonarnych zegarowni. Zapraszam też na zegarownia.pl, gdzie mamy bardzo wyczerpujące opisy i ciekawe zdjęcia i materiały wideo przygotowane specjalnie dla Was. A już teraz pod tym filmem dziękuję za lajki, zapraszam do subskrybowania i pozostania w kontakcie z nami. Wszystkiego dobrego. Dzięki Wam. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie.